Dzień dobry, witam kochani. Ażurowe sopelki w gałązki. Pokażę, jak je wykonać i proszę subskrybujcie, za które bardzo dziękuję. Zawieszone na choince przepięknie wyglądają. Proszę zobaczyć. Można je też przypinać do różnych ozdób świątecznych. Była bombka z czubkiem. Jest też filmik z tej bombki. Teraz postanowiłam zrobić sopelki. Jest różnica, bo są tutaj węższe i dłuższe te sopelki. Wzór jest mojego autorstwa i nie wyrażam zgody na rysowanie schematów i nagrywanie filmików. Sopelki mają 15 cm długości, usztywniane na małym baloniku wodnym i zrobione są z 19 rzędów. Pod koniec filmiku pokażę, jak usztywniam. Jak się podobają, to chętnych zapraszam do wspólnego dziergania. Chcę uprzedzić, że przy wykonywaniu tego wzoru należy uważać, bo jedna pomyłka i robienie następnego rzędu nie da się poprawić. No i trzeba wtedy pruć. Dla początkujących może być trochę problemem, ale próbować można. Robótkę wykonuję z kordonka muza 10 z szydełkiem 1,25 mm. 8 oczek łańcuszka. Wchodzę tu w pierwsze oczko i zamykam oczkiem ścisłym. W tym kółeczku ma być 7 łuków z 3 oczek łańcuszka. Pierwszy z 4. Cały czas wchodzę w to kółeczko. Mam 1 łuk. 1, 2, 3. Teraz drugi i następny z 3 oczek. Proszę zrobić tak 6, bo 7 będzie taki łączony. 6 już jest. Teraz 7 łuk. 1 oczko łańcuszka. Na szydełko 1 nitkę. Wkuwam się tu w pierwsze oczko tego pierwszego łańcuszka. Króciutki, ścisły. Mam 8 łuk. Był to pierwszy rząd, rząd drugi i też 4 oczka łańcuszka. Wchodzę w następny łuk i półsłupek. I 3 oczka łańcuszka i w następny łuk, półsłupek. Tak proszę wykonać 7 tych łuków, bo 6 tych łuków, 7 będzie łączony. Zrobione i tak jak było w pierwszym rzędzie, też 1 oczko łańcuszka. Nawijam na szydełko i słupek w pierwszym oczku tego łańcuszka. Ma być tak ścisły ten słupek. Mam 7 łuków. Rząd trzeci. 3 oczka łańcuszka na słupek i 2 na łuk. Wracam w ten sam łuk i słupek. I 1 oczko łańcuszka. I w następny tu łuk, słupek
2 oczka łańcuszka, ten sam łuk wracam i słupek, 1 oczko łańcuszka i w następny łuk słupek, 2 oczka łańcuszka i wracam w ten sam łuk i słupek. Teraz będzie 1 oczko łańcuszka. Tak proszę wykonać do początku tego 3. rzędu. Zamykam ten 3. rząd. Mam 1 oczko tu łańcuszka zrobione. Wchodzę tu w 3. oczko tego słupka łańcuszkowego i zamykam oczkiem ścisłym. Wchodzę w łuk oczkiem ścisłym. Rząd 4 to będzie tutaj ten rząd. On jest tak ażurowy, ten sopelek, że za bardzo tu nie widać. I tu będą 2 słupki, nad którym będzie pikotek z 4 oczek i później 3 oczka łańcuszka i słupek i 1 oczko łańcuszka. 4 oczka łańcuszka na słupek, 1, 2, 3, 4 i 3 na łuk i słupek. Wracam w ten sam łuk i słupek, 1 i teraz pikotek z 4 oczek, 1, 2, 3, 4, 2 nitki biorę na szydełko i zamykam oczkiem ścisłym i drugi słupek w tym samym łuku i 1 oczko łańcuszka na poprzeczkę. Wchodzę tu w łuk, następny słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek w tym samym łuku, pikotek teraz, 1, 2, 1, 2, 3, 4, na szydełku mam 2 nitki, zamykam oczkiem ścisłym i drugi słupek w tym samym łuku i 1 oczko łańcuszka. Wchodzę tu w ten łuk, następny i słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek, pikotek, 4, zamykam oczkiem ścisłym i drugi słupek w tym samym łuku, 1 oczko łańcuszka. Tak robimy ten rząd. Spotykamy się tutaj przy początku. Ja już zrobiłam, tu mam 1 oczko łańcuszka i łączę z 3. oczkiem tego słupka łańcuszkowego oczkiem ścisłym. Przechodzę do 1. łuku. Będzie się ten rząd różnił. Będzie to rząd 5. 1, 2, 3 oczka łańcuszka i słupek. I jeszcze 1 słupek w tym samym łuku. To będzie wyglądać w ten sposób. To jest ten rząd. I też 3 oczka łańcuszka. 2, 3. Wracamy w ten sam łuk i słupek. 2 oczka łańcuszka teraz na poprzeczkę. Wchodzimy tu w ten łuk
i jeden słupek, drugi słupek, a nad nim pikotek, bo w pierwszym tutaj w tych słupkach nie robimy, bo jak się będzie wracać, wtedy się go zrobi. 4 oczka łańcuszka, 2 nitki na szydełku zamykać oczkiem ścisłym i jeszcze jeden słupek w tym samym łuku i 3 oczka łańcuszka i następny słupek w tym samym łuku. 2 oczka łańcuszka i tu w tym łuku też słupek, tak wykonujemy jak tutaj. Drugi słupek, a nad nim pikotek. Mam 2, 3, 4. 2 nitki na szydełku, zamykam oczkiem ścisłym i następny słupek w tym samym łuku i 3 oczka łańcuszka na łuk, wracam w ten sam łuk i słupek i 2 oczka łańcuszka i do następnego łuku tak wykonujemy, jak tu pokazywałam. Ja już zrobiłam dookoła, mam 2 oczka łańcuszka zrobione, wkuwam się w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego i zamykam oczkiem ścisłym. Robimy zaległy pikotek. 3, 4. Biorę tylko jedną nitkę na szydełko, drugą pobieram z następnego słupka i zamykam oczkiem ścisłym. Przechodzę tutaj do następnego oczka, oczko ścisłe i do łuku oczko ścisłe. Co drugi rząd będzie zaczynany inaczej, bo raz będzie tutaj słupek i łańcuszek z 3 oczek, a w następnym rzędzie będziemy zaczynać od 3 słupków w tym łuku. Rząd 6. 4 oczka łańcuszka, zawsze na początku 1, 2, 3, 4 i 3 na łuk. I słupek w tym samym łuku. Drugi słupek i nad nim pikotek z 4 oczek. Zamykam i następny słupek w tym samym łuku. I też 2 oczka łańcuszka, jak było tutaj w tym rzędzie, na poprzeczkę. Chodzę do następnego łuku, słupek, 3 oczka łańcuszka, drugi słupek, znaczy się ten pierwszy po tej stronie, teraz drugi słupek, nad którym pikotek. 1, 2, 3, 4. Zamykam oczkiem ścisłym i następny trzeci słupek po tej stronie w tym samym łuku i też 2 oczka łańcuszka. Jeszcze raz pokażę, bo tutaj ten motyw tego wzoru będzie się powtarzał przez kilka rzędów. Słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek w tym samym łuku, drugi słupek, nad nim pikotek. Dwie nitki na szydełku, zamykam oczkiem ścisłym
i następny słupek i 2 oczka łańcuszka i przechodzę do następnego łuku. Tak wykonuję ten rząd. Zamykam ten 6. rząd. Wchodzę tutaj w 3. oczko tego słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe i do łuku oczko ścisłe. Za każdym razem, jak przerobię jeden rząd, to sprawdzam, czy te listki są zawsze po przeciwnej stronie. One raz idą w ten sposób, że raz po tej stronie, żeby się wzór zgadzał. Rząd 7. 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. Jako słupek, następny słupek i następny w tym samym łuku. Nie robimy nad nimi pikotek, bo jak się będzie wracać, tak jak było tutaj poprzednio. I 3 oczka łańcuszka i następny słupek. Teraz w tym rzędzie 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Wchodzimy w następny łuk, słupek, drugi słupek i teraz będzie pikotek z 4 oczek, tak jak było w tych poprzednich rzędach. Jeszcze 1 słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek w tym samym łuku. I 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę do łuku i tak wykonujemy ten rząd i spotykamy się tutaj przy łączeniu tego rzędu. Mam zrobione tutaj już 3 oczka łańcuszka i łączę ze sobą ten rząd 7. I tak jak było poprzednio tutaj w 3 oczko tego słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe i 4 oczka łańcuszka na pikotek. Jedna nitka tu z wierzchu, druga z następnego słupka i zamykam oczkiem ścisłym. Tutaj w to oczko i oczko ścisłe i w łuk oczko ścisłe. I znowu sprawdzam, czy mi się zgadza, czy są po przeciwnej stronie te listki. Rząd 8, 9, 10 i 11 będzie wykonywany w ten sam sposób, co rząd 7. Też będzie 3 oczka tutaj łańcuszka na poprzeczkę, tylko że raz zaczynamy jeden rząd od łańcuszka, a drugi rząd od słupków, gdzie na początku nie robimy pikotka. Rząd 8. 1, 2, 3, 4 oczka na słupek i 3 na łuk. Wracamy ten sam łuk i słupek, drugi słupek, a nad nim pikotek. 4 i trzeci słupek i też 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i do tego następnego łuku słupek, 3 oczka łańcuszka na łuk, wracamy w ten sam łuk, słupek, drugi i pikotek. 4
I jeszcze jeden słupek w tym samym łuku. 3 oczka łańcuszka do następnego łuku. Słupek, 3 oczka łańcuszka na łuk i 3 słupki nad drugim pikotek. I spotykamy się tu na początku tego 8 rzędu. Zamykam rząd 8. Mam zrobione 3 oczka łańcuszka w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe. Przechodzę do łuku, oczko ścisłe i sprawdzam, czy mi się zgadza, czy litki są po przeciwnych stronach. Jest wszystko w porządku. Rząd 9 robimy w ten sam sposób, ale zaczynając od 3 słupków, a nie robiąc nad nim pikotka. 1 słupek, drugi słupek i 3 słupek w tym samym łuku. I 3 oczka łańcuszka na łuk i słupek w tym samym łuku. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę i w następny łuk 1 słupek, drugi słupek, a nad nim pikotek. Tak robimy dookoła. Jeszcze 1 słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek w tym samym łuku. Spotkamy się tutaj przy łączeniu tego rzędu. Łączymy 9 rząd. 3 oczka łańcuszka zrobione. W trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Oczko ścisłe. Zaległy pikotek. 1 oczko, drugie z drugiego słupka. Oczko ścisłe. W oczko następnego słupka. Oczko ścisłe. I do łuku oczko ścisłe. Rząd 10 wykonujemy tak samo, jak już mówiłam, tylko zaczynając od łańcuszka. 3, 4 i 3 na łuk. I słupek. Drugi słupek, a nad nim pikotek. I trzeci słupek w tym samym łuku. I też 3 oczka łańcuszka. I do następnego łuku słupek. 3 oczka łańcuszka na łuk. I 3 słupki, gdzie na drugim pikotek. Z 4 oczek. I spotykamy się też przy łączeniu tego rzędu. 3 oczka łańcuszka i tak dalej. I sprawdzam za każdym razem, to powtarzam, bo później pruć to jest nieprzyjemna sprawa. Łączę 10 rząd ze sobą. Mam tutaj 3 oczka łańcuszka zrobione. W trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe i przechodzę do łuku, oczko ścisłe. I tak na przemian teraz tu było zaczynane ten rząd z łańcuszkiem, a tu słupkami, gdzie nie robimy w pierwszym tych 3 słupkach pikotka. 1, 2, 3. Rząd to jest 11. Drugi słupek i trzeci słupek. 3 oczka łańcuszka. Wracamy w ten sam łuk. Słupek.
3 oczka łańcuszka i w następny łuk słupek, drugi słupek, a nad nim pikotek. I też trzeci słupek, 3 oczka łańcuszka i następny słupek w tym samym łuku i 3 oczka łańcuszka i też spotykamy się przy łączeniu tego 11 rzędu. Łączę rząd 11. Mam 3 oczka łańcuszka zrobione i tak jak poprzednio wkuwam się tu w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego i zaległy pikotek. 1, 2, 3, 4. Jedno oczko mam na szydełko, drugie pobieram z drugiego słupka. Zamykam oczkiem ścisłym i w oczko następnego słupka oczko ścisłe i w łuk oczko ścisłe. Rząd 12 będzie się różnił, bo będzie tak jak tutaj na początku, że będą 2 słupki. I też oczywiście z pikotkiem, ale poprzeczka będzie z 2 oczek łańcuszka wtedy. Rząd 11 więc. Zaczynamy tak jak wszystkie rzędy, raz łańcuszkiem, raz słupkami. Teraz łańcuszkiem. 1, 2, 3, 4 i 3 na łuk. Słupek. I właśnie nad tym pierwszym słupkiem pikotek. I drugi słupek w tym samym łuku. 2 oczka łańcuszka teraz na poprzeczkę. Wchodzimy w następny łuk. Słupek. 3 oczka łańcuszka. Słupek w tym samym łuku. I pikotek. No. I następny słupek w tym samym łuku. I 2 oczka łańcuszka do następnego łuku. Słupek, 3 oczka łańcuszka na łuk. Słupek, nad nim pikotek. Drugi słupek w tym samym łuku. 2 oczka łańcuszka. I tak robimy dookoła. Robótka się teraz zwęża. Łączę ten rząd ze sobą. Jak wszystkie te tu poprzednio. Trzecie oczko, oczko ścisłe. W trzecie oczko tu się wkułam. I przechodzę tu do następnego, do tego łuku. Powtarzamy ten rząd tak jak rząd 12. Ten 13 jest zupełnie taki sam jak 12, tylko że zaczynamy od słupków. 2, 3, 2 słupki. Nie robimy nad nim pikotka. I 3 oczka łańcuszka. I słupek. I też 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 1, 2. Następny łuk. Słupek i nad nim pikotek. 1, 2, 3, 4.
i następny słupek, 3 oczka łańcuszka, wracam ten sam łuk i słupek i też 2 oczka łańcuszka, łuk i tak wykonujemy ten rząd 13 w ten sam sposób co 12. Rząd 13 zamykamy. Mam 2 oczka łańcuszka zrobionego i tu w środek w oczko i robię zaległy pikotek. W następnym oczku i przechodzą oczkiem ścisłym do łuku. I sprawdzam oczywiście, czy mi się zgadza. Raz po tej stronie, raz po tej stronie te listki. Rząd 14 zupełnie się będzie różnił. I 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na słupek i 2 tylko na poprzeczkę. Wracam w ten sam łuk i słupek. 1 oczko łańcuszka do następnego łuku i słupek, 2 oczka łańcuszka na łuk. Wracam w ten sam łuk i słupek, 1 oczko łańcuszka do następnego łuku, słupek, 2 oczka łańcuszka i w tym samym łuku słupek, 1 oczko łańcuszka i w następnym łuku tak samo wykonujemy dookoła. Łączymy. Jest 1 oczko łańcuszka zrobione, w 3 oczko tego słupka łańcuszkowego oczko ścisłe, łuk, oczko ścisłe. I tak samo ten 15 rząd wykonujemy tak samo jak rząd 14. Ten, co przed chwilą robiłam. Też 4 oczka łańcuszka na słupek i 2 na łuk. Ten sam łuk i słupek. I też 1 oczko łańcuszka. I w następny łuk 2 oczka łańcuszka. Wracam. Słupek. 1 oczko łańcuszka. I w następny łuk wykonujemy w ten sam sposób. Ja już zrobiłam. Mam 1 oczko łańcuszka tutaj zrobione. I tak samo łączę tu z 3 oczkiem tego słupka łańcuszkowego, oczkiem ścisłym przechodzę do łuku i oczko ścisłe. I ten rząd 16 wykonujemy w ten sam sposób, tylko że bez tej poprzeczki z 1 oczka. Tylko tak jak na początku 4, 1, 2, 3, 4 na słupek, 2 na łuk, wracam do łuku, słupek, już nie robię tego 1 oczka na poprzeczkę, tylko od razu tutaj do tego łuku, słupek, 2 oczka łańcuszka i następny słupek. I tak robimy dookoła. No i łączę ten 16 rząd ze sobą. Nie robię tu 1 tego oczka. Tak jak poprzednio w 3 oczko słupka, oczko ścisłe i przechodzę do łuku, oczko ścisłe. Teraz będą same łuki z łańcuszka.
pierwszy łuk. 1, 2, 3, 4. Pierwszy z 4 oczek. I tu w następny łuk. Jest to rząd 17. I półsłupek. 1, 2, 3. Teraz oczka łańcuszka. I tu łuk. Półsłupek. 1, 2, 3. W następny łuk. Półsłupek. W następny łuk. Półsłupek. I w następny łuk też półsłupek. I w następny łuk półsłupek. Teraz należy połączyć. Jedno oczko przerabiam, drugie. Raz tylko nawijam na szydełko i wchodzę tu w pierwsze oczko tego pierwszego łuku i słupek. I też robimy 1, 2, 3, 4 na początku i też łuki z łańcuszka. Półsłupek był 1, 2, 3 i tak wykonujemy ten rząd dookoła. Ja już zrobiłam te łuki łańcuszkowe. 1, 2 oczka łańcuszka i też muszę połączyć tutaj pierwsze oczko tego łańcuszka. Słupek. I już mam tak wąsko na dole. Teraz będą też 3 oczka łańcuszka, ale w co drugim łuku. 1, 2, 3, 4. Ten pierwszy. Opuszczam ten pierwszy łuk i do drugiego i półsłupek. 2, 3. I ten pierwszy łuk omijam do drugiego i półsłupek. 3. Omijam ten następny łuk i do następnego przechodzę i półsłupek. Tu już mamy ten pierwszy. I teraz 1, 2 oczka łańcuszka. I w trzecie oczko tu jest trochę niewidoczne, no ale tu jest bardzo wąsko, więc jakoś sobie poradzimy. I słupek. To już jest koniec tego wzoru. Wyciągam taką dłuższą nitkę, bo później muszę jeszcze przez te łuki przeciągnąć i potem zawiązuję to na jakimś, żeby obciążyć na czymś, żeby wyciągnąć ten czubek. Chcę teraz pokazać jak najdokładniej, żeby to ściągnąć. Tu mamy ten pierwszy łuk, drugi, trzeci i czwarty. Tu mam i przez te wszystkie 3 następne łuki przeciągam tą nitkę, żeby ściągnąć, żeby ten czubek był taki zgrabniutki. Drugi. No i przez trzeci tutaj łuk. I ściągam, ale jeszcze mam. I tutaj wyjdę na przeciwną stronę, żeby było równo. I ściągnę tu jest ten czubek, ale nie do końca. Zostawiam trochę taką nitkę i tu zawiązuję. Tutaj potem, jak się będzie usztywniać, to krochma swoje zrobi. Tu zawiążę, a tą nitkę przywiązuję do jakiegoś obciążenia. Krochmalem w łódze i z doświadczenia robię na 2 razy. Najpierw biorę tak, przychylam, to teraz nie będę pokazywała, bo mi się tu może rozlać. Troszeczkę namoczę, jak wyduszę, żeby wszędzie wsiąkło. Daję do wyschnięcia. I dopiero drugi raz, jak już przeschnie, to ilość jaka
wyjdzie do tej zakrętki. Wsypuję do miseczki, wsypuję 2 takie czubate łyżeczki cukru. Jak rozmięknie, wtedy drugi raz moczę tą robótkę i wtedy zakładam balon. Balonik jest malutki, tutaj taki wodny, ale nie wkładam go całkowicie do końca, tylko tak do połowy. A teraz taka uwaga, nie pompuję dużo powietrza, jest dosyć tutaj, jak widzicie, pokazuję luźno, dlatego że tu się nam zrobi bomba i sapelek się słabo wyciągnie. Przywiązuję do jakiegoś tam obciążenia, ja tu mam garnuszek, pokazuję to na sucho. Tutaj przez środek przeciągnęłam takie wstążeczki po jednej i po drugiej stronie, żeby się równo wyciągnęło i wiążę tutaj na czymś tam. Ja na klamkach zawieszam. I tak właśnie, jak się wyciągnie, a mocno się nie nadmucha tego balonika, to tak pięknie wygląda ten sapelek. No i jak jest usztywniany w cukrze drugi raz, to on jest taki śnieżno-biały. I tu się też równo wyciąga. Dziękuję za wspólną pracę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam też na nasze filmiki. Do usłyszenia.